I tutaj chciałem zrobić podsumowanie, ile taki remont i ogólnie, jak jesteście ciekawi, ile kosztuje posiadanie jachtu, bo nawet przy samodzielnej pracy, jak zaraz zobaczycie, to koszty są ogromne. Alożka, kochani, dzisiaj to już ostatnie wideo podsumowujące nasz remont w Meksyku, który zrobiliśmy 2 lata temu. Do tej pory nagraliśmy z tamtego remontu 14 filmów. Było to ogólnie o remoncie, moje laminowanie w afterpeaku, wzmocnienia w afterpeaku, malowanie jachtu, dziura w burcie, instalacja elektryczna, samodzielne wyjęcie steru, wymiana łożyska, o huraganie, mój serwis silnika, samodzielne malowanie jachtu w środku, nowe podłogi i czyszczenie zbiorników, jak wyleczyliśmy jacht z osmozy i malowanie farbą Copper Coat. Wszystkie prace, z wyjątkiem kilku, które zleciliśmy, to powiem później, ale wszystkie prace robiliśmy sami. I tutaj chciałem zrobić podsumowanie, ile taki remont i ogólnie, jak jesteście ciekawi, ile kosztuje posiadanie jachtu, bo nawet przy samodzielnej pracy, jak zaraz zobaczycie, to koszty są ogromne. I tutaj jeszcze chciałem nakreślić kontekst. My mamy Grysię od 2008 roku i nie był to pierwszy remont po zakupie starego jachtu w złej kondycji. To był 4. remont na Krysi od 2008 roku, czyli w ciągu 15 lat 4. remont i nie był to nawet największy remont. To był 2. pod względem wielkości remont, a i tak tyle rzeczy było do zrobienia i wydaliśmy tyle forsy, więc miejcie to na uwadze i do tego my na Krysi żyjemy i tak naprawdę my ją remontujemy i upgrade'ujemy, takie małe prace prowadzimy właściwie cały czas. No i raz na takie, powiedzmy, 4 lata musimy przystanąć na dłużej i zrobić więcej. No w każdym razie miejcie to na uwadze, że jak macie stary jacht, który dopiero co kupiliście i robicie pierwszy remont, to będziecie mieli pracy dużo więcej i wszystko będzie dużo bardziej kosztowne. Marzysz o wypłynięciu w dłuższy rejs? Potrzebujesz doposażyć jacht lub skonsultować trasę? Zapraszamy na konsultacje. Przez 15 lat mieszkania na jachcie przepłynęliśmy ponad 200 000 mil morskich. Korzystając z naszego doświadczenia, szybciej wyruszysz w wymarzony rejs, a podczas wyprawy będziesz bardziej delektował się pięknymi miejscami, a mniej stresował prowizorycznymi naprawami. Napisz do nas na info@skiff.pl. Zacznijmy od początku. Remont w Meksyku wyjęliśmy się w lutym 2023, jednak przygotowywania do remontu zaczęliśmy już październik, listopad, jak byliśmy w Stanach. Wtedy też zaczęliśmy skupować rzeczy, ponieważ remont robiliśmy w Meksyku. Wiedzieliśmy, że w tym Meksyku dostęp do takich jachtowych materiałów jest żaden. No to próbowałem kupić wszystko to, co jest możliwe, zanim jeszcze do tego Meksyku dopłynęliśmy, żeby wszystko mieć na pokładzie. No i pierwszą taką serię dużych zakupów zrobiliśmy, jak jeszcze byliśmy na Hawajach w październiku i w listopadzie 2022 roku. No i słuchajcie, tutaj odpalam Excela i mamy wydatki, jakie wtedy poniosłem. W Stanach jest taki wielki sklep wysyłkowy Defender, to taki a la SVB w Europie. W Defenderze wydałem $2400.
dolarów. Na co te dolary poszły? Słuchajcie, te dolary poszły głównie na farby, czyli powiedzmy komplet farb do pomalowania krysi na zewnątrz, komplet farb i rozcieńczalników do pomalowania krysi w środku, wałki, kuwety oraz jeszcze wtedy nie planowaliśmy pomalowania krysi farbą Copper Coat i kupiłem wyrzucone w błoto 300 dolców farbę antyporostową. No i jak się mnóstwo tych dupereli tutaj widzicie na fakturze sumuje, daje to kwotę 2400 dolarów. Ale to tylko farbki do malowania. Jedziemy dalej. Jeszcze będąc na Hawajach również zamówiłem inwerter. Inwerter 1400 dolarów, to drugi Victron 3 kW. Mamy teraz je połączone równolegle. 1400 dolców. Kupiłem również nowe akumulatory litowo-jonowe 3200 dolarów oraz nowy alternator 2100 dolarów. Do tego doszło cała góra. Tutaj widzicie te wszystkie punkty, które się tutaj ciągną. To są poszczególne nie rzeczy, tylko to są poszczególne zamówienia, jakie zrobiłem wtedy na Amazonie. No to jest nie do przejścia. W sumie na Amazonie wydałem 4700 dolarów. Plus do tego te faktury Defender, inwerter, naboje do kamizelek, akumulatory, alternator. Daje nam to, że zanim wystartowaliśmy z remontem, to już wydałem 14 000 dolarów. Po prawej stronie liczby, które widzicie tutaj z Amazona, to nie są pojedyncze rzeczy, tylko to są pojedyncze zamówienia. Więc w sumie do tego remontu, także to może być faktycznie, to może być jedna rzecz, jak tutaj na przykład jakieś tam 27 dolarów, to mogła być jedna rzecz, ale przy zamówieniu na przykład 1130 to jest pewnie 30 rzeczy. I ilość tych zamówień jest ogromna. Każda linijka, każdy punkt to jedno zamówienie, czyli zwykle kilka rzeczy. Czyli w sumie na Amazonie plus te inne punkty zrobiliśmy około 100 zamówień. I jeszcze tutaj też dla kontekstu, wszystkie te rzeczy, które zamawialiśmy będąc na Hawajach, mamy znajomych w Kalifornii, Przemka i Ole, których serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają, i to do nich, do Kalifornii te wszystkie rzeczy zamówiliśmy. Był to ogrom i zajęliśmy im cały, może nie cały, ale dużą część całkiem sporego pokoju. Także w grudniu 22 przepłynęliśmy do Kalifornii, spotkaliśmy się z Olą i z Przemkiem, odebraliśmy cały towar i popłynęliśmy do Meksyku. W Meksyku wyciągnęliśmy się w lutym 23 i odkryliśmy, że mamy osmozę i to, co planowaliśmy z remontem, zakres prac znacząco się rozszerzył. Ponieważ nie byliśmy przygotowani na obdzieranie krysi z laminatu i żelkotu, to była to jedna z nielicznych prac, którą w całym tym remoncie zleciliśmy. Tutaj zobaczcie, mamy za cały ten pobyt opłata za piaskowanie. No właśnie, to było piaskowanie, za które zapłaciliśmy 1500 dolarów. Także w lutym krysie wypiaskowali, usunęli żelkot i część laminatu, a my poleciliśmy do Polski. I ja wróciłem na krysie w maju i zacząłem działać. Później Ola do mnie dołączyła w lipcu. No i
I jedziemy. Tutaj jak sobie przewiniemy, tutaj mamy Amazon, listopad, grudzień 4700, no i zaczął się remont. W maju i czerwcu na Amazonie wydałem $2600. W sierpniu wydałem na Amazonie $268, we wrześniu 4198 i w październiku 357. Tu musicie wiedzieć, że zakupy w Stanach są dość specyficzne, ponieważ tam po prostu dosłownie wszystko jest na Amazonie, zwroty są łatwe, zamówienia szybkie i nawet czasami cena jest wyższa niż by się znalazło u producenta czy u przedstawiciela, ale ponieważ tak się łatwo robi te zakupy, że człowiek jest po prostu leniwy i łatwo też właśnie zwrócić, jak się okaże, że czegoś nie potrzeba, że się na tym Amazonie zamawia. I po prostu od każdej największej dupereli, jak pędzel, po jakieś skomplikowane rzeczy elektroniczne, wszystko na tym Amazonie jest. I dlatego tak naprawdę większość rzeczy kupiliśmy podczas remontu później na Amazonie. Ale Amazon to nie wszystko. Tutaj zobaczcie, z lewej strony mamy takie podsumowanko, już żeby nie było tyle tych punktów, czyli mamy listopad, grudzień 14 000, Amazon, maj, czerwiec 2600, sierpień 260, wrzesień 400 i październik 360. Poniżej zaczynają się rzeczy, które kupiłem poza Amazonem. I mamy. Wymieniliśmy łapy do silnika. Zapraszam do wideo o serwisie silnika. Łapy do silnika 500. Części do turbiny. Zrobiliśmy serwis turbosprężarki od silnika 1000. Akumulator zapasowy, rozruchowy do silnika 290. Końcówki wtryskiwaczy 250. Na rufie wymieniliśmy taki mały kawałek tiku na syntetyczny tik 255. Kupiliśmy Data Hub Predict Winda 340, nowy roller 3600, szpachla i jest to pierwsza tura szpachli 1700, a druga tura jest schowana w kosztach, które są już podliczone tam wyżej w Amazonie. W sumie szpachla kosztowała ponad 3000. Tutaj mamy 1700, jest to pierwszy zakup szpachli. Uszczelka wału 340. Copper coat łącznie z copper coatem, z farbą podkładową niecałe 3000. Tu na żółto zaznaczyłem jedyne koszty, to są usługi w stoczni, które zleciliśmy lub za które musieliśmy płacić. I było to piaskowanie w stanie stoczni za okres tych chyba 9 miesięcy 1680, dźwig, czyli wyjęcie z wody, włożenie do wody $600, dźwig mały, oni mieli taki dźwig, który nas musiał unieść, taki jeżdżący samochodzik do 20 ton, który był w stanie podjechać pod jacht i go unieść. I musieliśmy na tym spędzić 2 dni, żebym mógł pomalować od spodu kil. No, ponieważ o ile podpórki po bokach jachtu można zamienić, o tyle pod kilem to trzeba unieść całą łódkę, żeby przesunąć te podpory pod kilem. No więc te 2 dni kosztowały nas $400. Wymyśliliśmy, że jeden zbiornik wody przerobimy na zbiornik na fekalia, co drobne usługi spawacza kosztowały $650 i za serwis żagla, to nie w stoczni, tylko w San Diego, zapłaciliśmy $700. Ogólnie ceny usług w Stanach są obłędne, a ceny usług w Meksyku, jak płaci się przez menadżera w stoczni, są trochę mniej obłędne, ale i tak obłędne. Do tego dochodzą jakieś zakupy w SVB 770, nowy prysznic na eBayu 74. Możecie zobaczyć w jednym z odcinków, jak robimy nową podłogę. To podłoga kosztowała $500 w Home Depot, stąd te HD, plus tam jakieś inne kleje i duperele w Home Depot 100. Akcesoria do zbiornika na fekalia, jakieś rury, cybanty w sklepie Fisher & Supplies
580. Kupiliśmy nowy super filtr do wody, czego w ogóle nie żałujemy, bo jest rewelacyjny. Filtr z dodatkowymi wkładami 870 i końcówki ze stali do przeróbki tego zbiornika wodnego na fekalia $104. Ale to nie wszystko, bo kalkulując taki remont jest dość kuszące myślenie, że właśnie jedziemy do Meksyku i w Meksyku będzie tanio. Ale słuchajcie, jak jesteście daleko od źródeł, że tak powiem, różnych zasobów, których potrzebujecie, nie będzie tanio, będzie drogo. I my podczas tego remontu musieliśmy 6 razy wypożyczać samochód i jechać do Stanów. Z tamtej stoczni do Phoenix było 4 godziny jazdy w jedną stronę, do San Diego było 6 godzin jazdy w jedną stronę, więc do tego dochodzą koszty samochodu. O ile w Phoenix nocowaliśmy u znajomych, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy Janinie i Michaelowi, o tyle w San Diego musieliśmy kupować nocleg, więc dochodzi samochód, paliwo, czasami noclegi, nerwy, no i jazda 600 km w jedną stronę, no to jest jeden dzień w plecy, powrót jeden dzień w plecy, więc strata czasu. Podczas remontu wynajęliśmy też mieszkanie za $1000 w sumie nas kosztowało mniej więcej mieszkanie i to było bardzo tani pokoik w Puerto Peñasco. 2,5 miesiąca spędziliśmy w tym mieszkanku. I jak, słuchajcie, wszystko to sumujemy, to daje to astronomiczną kwotę, specjalnie ją zapisałem niżej, żebyście przypadkiem nie zauważyli, daje to astronomiczną kwotę $43 850. I to są rzeczy, których ja nie wymyśliłem, są rzeczy, do których ja mam dostęp do faktur i mogłem je sumować, jest po nich ślad. A słuchajcie, ile wydaliśmy kasy na jakieś takie duperele, że nie miałem pędzla, nie miałem acetonu, musiałem drałować do hardware store'a w Meksyku, gdzie ceny w Meksyku były astronomiczne, bo oni wszystko sprowadzali ze Stanów. To były ceny ze Stanów razy 2-3, więc no, do tego jeszcze spokojnie pewnie dojdzie, nie wiem, $1000, $2000. No, jest to kwota obłędna za, tak jak mówiłem, remont na jachcie, który już jakby był wyremontowany, zadbany i my cały czas o niego dbamy i cały czas inwestujemy. No, możecie powiedzieć, że w tej kwocie jest dużo takich rzeczy, nazwijmy to luksusowych, no bo nowe akumulatory, alternator za $2000, no ale no, cały czas Krysię upgrade'ujemy, jak mamy jakieś nowe pomysły, no to te pomysły realizujemy. Ile ten remont miał początkowo kosztować? Ja aż takich dokładnych kalkulacji nie robię, ale spodziewałem się, że będzie około 15 000 max. Także jest to kwota, która mnie również wryła. I jeśli myślicie nad zakupem jachtu, to niech ten film będzie ku przestrodze, ile taka zabawa kosztuje, bo oczywiście to jest nie koniec i pływamy sobie dalej po remoncie, dalej rzeczy się psują i trzeba cały czas ponosić koszty. Więc jeśli planujecie remont, to jeszcze powiem Wam, że właśnie wracając do tego Meksyku, wszystko kosztowało $44 000, a stocznia kosztowała $1600. Najtańsza stocznia w Kalifornii, jak sprawdzaliśmy, by nas wyniosła, zamiast 1680, by nas wyniosła
5000 dolarów. I przy tej kwocie całościowej, jak i tak wszystko było sprowadzane ze Stanów, jak policzymy, ile czasu żeśmy i nerwów stracili czekając na rzeczy albo jakieś przestoje, to przy tej całej kwocie lepiej by było wydać 5000 więcej na stocznię i być w Stanach, plus jeszcze wydać trochę więcej na nocleg i mieć wszystko dostępne od ręki. I naprawdę następny remont, jaki będziemy robić, gdziekolwiek to będzie, będzie to w miejscu, gdzie wszystkie towary i usługi będą normalnie dostępne. I tym miłym akcentem dziękuję Wam za uwagę i za obejrzenie ostatniego naszego filmiku z remontu. Jeśli nie oglądaliście poprzednich naszych filmików i do końca nie wiecie, co zrobiliśmy, zapraszamy do oglądania. 14 filmów jest na YouTubie, jest o tym, jak pomalowaliśmy krysię na zewnątrz, jak pomalowaliśmy w środku, jak wyleczyliśmy osmozę, jak wymienialiśmy łożyska w sterze, jak odpuszczaliśmy solą ster samodzielnie. Jest dużo materiałów i oczywiście wszystkich prac, jakie zrobiliśmy, nie ma na tych wideo, bo jest to też fizycznie niemożliwe. Także mam nadzieję, że ten przegadany odcinek Ci się podobał i będzie dla Ciebie choć trochę użyteczny. Jeśli uważasz, że tak, prosimy na pewno o łapę w górę i subskrypcję naszego kanału i może także rozważysz dołączenie do naszej wirtualnej załogi w serwisie patronite.pl. Serdecznie pozdrawiamy i do następnego odcinka, już może tym razem na wodzie. Aloszka!